Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na 25. rozdziale Warsaw by Night. Jak zawsze poprowadzę tą znakomitą historię i wcielę się w rolę narratora. Moi drodzy, żeby przypomnieć sobie ostatnie wydarzenia, dokonaliście czegoś niebywale niebezpiecznego. Udaliście się na obrzeża terenów należących do Sabatu. Pozbyliście się paru ludzi i zrobiliście bardzo agresywne i brutalne rzeczy. Natknęliście się na spokrewnionego, za którym wystawione są krwawe łowy. Zabiliście również, a raczej Nikita zabił Leopolda. Po tym wszystkim zdobyliście parę informacji na temat tego, co się obecnie dzieje. Jesteście źli na Amadeusza za to, że wystawił was na tak bardzo niebezpieczne zadanie. Waszym celem dzisiaj miało być odwiedzenie dyrektora. Zatem dzisiejszy rozdział będzie nosił nazwę Rozcieńczeni. Powróćmy do waszej willi. Poproszę od Wendy sprawdzenie głodu po przebudzeniu. Nie wzrasta. Użyję od razu rumieńca życia. Również nie wzrasta mi głód. Dobrze. Zatem wstajesz. Czy sprawdzasz swój telefon? Sprawdzam. Okej. Masz wiadomości od Marcelina. Chciałabym odczytać. Marcelina do ciebie napisała, czy wszystko w porządku, bo straszne rzeczy się działy koło klubu. Odpisuję jej. Hej, wszystko w porządku. Jakie rzeczy się działy? Po jakiejś 1,5 minucie odpisuje ci, że widziała parę pobitych gości, jakieś zniszczone samochody. Bardzo się przestraszyła i szybko stamtąd uciekła. Wendy odpisuje jej 3 znaki zapytania, po czym pisze poważnie? Naprawdę. Strasznie niebezpieczna dzielnica. Nie będę tu więcej przyjeżdżać. Ja też nie. Dobrze, że nic ci nie jest. Jak zobaczyłyśmy, to dałyśmy dyla w stronę torów i stamtąd zamówiłyśmy Ubera. Na razie nie odpisuję jej na to. Odpisuje ci. Cree mówi, że w tamte regiony nawet policja rzadko zagląda.
w tym barze wyglądało na to, że było sporo niebezpiecznych typów, więc jak mówię, cieszę się, że nic ci nie jest. Odpisuję. Myślałam, że to zwyczajny bar. No ale cóż. Pozostaje chodzić na Śródmieście. Jak już to załatwię, to myślę, że Wendy zajmie się swoją poranną rutyną, czyli pójdzie tam umyć się, umyje zęby i potem wróci i pokupuje sobie parę rzeczy przez internet. Dokonujesz większość zakupów, natomiast przy twojej obecnej sytuacji, tego, że twoje pieniądze są przy tobie, możesz wybrać te wszystkie rzeczy za pobraniem. Ale zaczyna ci świtać w głowie, jak za to zapłacić, skoro to nie jest na karcie. No tak. Bo nawet jeżeli jest za pobraniem, w większości przypadków, możesz w czystej teorii zapłacić kurierowi lub możesz to wysłać do paczkomatu. Co wolisz zrobić? Ryzykować i spróbować skombinować to na konto? Czy próbować łapać się z kurierem? Wiesz, że kurierzy rzadko jeżdżą po nocy. Myślę, że spróbuję to jakoś załatwić na konto. Jeżeli nie moje, to spróbuję znaleźć sobie pośrednika. Dobrze. Wiesz, że z twoim kontem... Znaczy, nie myślę o tym prawdziwym koncie Wendy Olsen, tylko bardziej o jakimś nowym, powiedzmy na nazwisko Val Helsing. Mogłabyś w czystej teorii próbować płacić PayPalem w końcu, który jest dosyć anonimowy. Jeżeli mam taką możliwość, to bym chciała próbować. Dobrze, natomiast będziesz musiała ulokować środki na konto PayPal. Jak tak spędzasz czas, domyślam się gdzieś tam w salonie, przesiadując pośród tych całych różności, zauważasz coś w ogrodzie niepokojącego. Mhm. Widzisz ogromny, no może taki na 60-80 centymetrów, kopiec jak od kretów. Ale za duży na kreta. Już zaszło słońce całkowicie. Mogę... Tak. W takim razie chciałabym wyjść przed dom. Zobaczyć, co to jest. Choć na razie będę trzymać swój dystans. Zbliżasz się do tego. Widzisz jakby wystający taki kokon srebrny. Ogromny. Kosmici. Czy jest gdzieś patyk? Powinien być, tak, jak najbardziej. Okej. Biorę ten patyk i chcę to dźgnąć tak raz szybkim ruchem i odskoczyć do tyłu. Nie ruszyło się, ale poczułaś, jakbyś dźgnęła coś trochę miękkiego w środku. Okej, to teraz to pacnę. Brak reakcji. Okej, to idę obudzić Mateusza, bo Wendy uważa go za specjalistę od rzeczy dziwnych. Pierwszy natomiast budzi się Salvi z tej dwójki. W takim razie Salvi na pewno też... Widzisz przestraszoną Wendy, wiesz, z kijem chodzącą po domu. Przecierając sobie oczy, podchodzę do Wendy, kładę jej rękę na ramieniu. Wendy tak stąpi. Wszystko w porządku? Mateusz już wstał? Nie. Mamy kosmitów w ogrodzie. Ten dom jest jeszcze bardziej dziwny niż myślałam. Chwila. Jesteś pewna, że kosmitów? Na pewno nie pomyliłaś, nie wiem, sam jakiegoś lisa czy czegoś? Czy lis wygląda... Czy lisy kopią doły? I pokazuje mu na ten dół przez okno. Nie, to bardziej krety. Ale to jest duże. No zobacz sam. Takie miękkie i glutowate.
Widzę, Wendy, że to jest chwila, miękki glut... Tak. Kosmita! Idź po Mateusza, on się zna na dziwactwach. O, świetny poranek. Dobra, idę po Mateusza. Poczekaj tu chwilę. Nie dotykaj tego najlepiej. Już dotknęłam. Salwi, jeszcze poproszę cię o test twojego głodu. Jak Mateusz się ma budzić, to też ciebie poproszę o ten test. Pewnie. Nie wzrasta i użyję od razu rumieńca życia. Mój wzrasta, ale nie używam rumieńca. I wzrasta. Dobrze. Czyli oboje dopisujecie sobie po jednej kostce. Głód powoli zaczyna narastać. Jest tam gdzieś jeszcze przyczajony z tyłu waszej głowy. Ale ten głód nigdy się nie kończy. Salvi, ty jesteś w troszeczkę gorszej pozycji. Jesteś obecnie na trójce głodu, jak i zresztą Nikita, który będzie się budził za około pół godziny. Ja mam tylko jeszcze pytanie, czy przez noc zregenerował mi się punkt obrażeń powierzchownych? Powierzchowne obrażenia, jeżeli je otrzymacie po całej nocy i odpoczynku, regenerują się maksymalnie, natomiast dotkliwe mogą leczyć się jeden na noc, ale musimy wykonać test pobudzenia, żeby określić, czy się uleczycie, czy nie. Więc dotkliwe, jak mówię, powierzchowne, full. Dobra. No to wchodzę na górę tam, gdzie spaliśmy, chyba że spaliśmy w osobnych pokojach, to szukam wtedy Mateusza. Spaliście w osobnych. No to szukam Mateusza, wchodzę do tych pokoi, mając nadzieję, że nikt nie śpi nago. I szturkam Mateusza, jak już go znajdę. Mhm. Czego chcesz? Wendy znalazła jakiś kopiec kosmitów, to określam, a domyślam się, że ty masz największą wiedzę na temat rzeczy, jakby to określić, nienormalnych. Dlaczego miałbym mieć największą wiedzę na temat kosmitów? I wstaję. Ja jestem tu nowy, więc na mnie nie patrz. Nikita nie wydaje się obeznaną osobą w takich rzeczach. Nikita jest największym dziwolągiem, więc teoretycznie może on by dał sobie z tym radę. Dobra, ubieram się. Dobry argument, Mateuszu. Widzisz, że Braja też odpisywała. O, to w takim razie, bo słyszałem, że załadowałem telefon przez noc, więc Tak. po prostu schodzę i patrząc na telefon, na wiadomości od niej. Ukrywasz troszeczkę przed Salvim, czy nie? Trochę. Widzisz, że jakieś schematy tam są. Takie bardziej tajne. Okej. Dobra, to gdzie jest to coś? Fantastycznie. Specjalista w końcu przyszedł. Mamy kosmitów na podwórku, No, co ci ten kij? bo ich dotykałam. Są między i glutowaci. Na miłość boską. No dobra, pokażcie mi Chodź, to. chodź. Pamiętasz to czarne, co znaleźliśmy? Uważam, że to może mieć związek. A, no tak. Uważam, że stało się... Zapomniałem o tym. Posłuchajcie mojej teorii. Kosmici zlecieli przez noc i stąd ten kopiec. W ogromnym kokonie. I chwila, kokonie. Tak. Z tego, co dobrze pamiętam, to coś wyglądało jak śmiornica, czy pająk, czy coś takiego. Tak. I teraz mamy kosmitów. I pająki składają jaja, więc bardziej bym powiedział, że to coś się zaczyna rozmnażać. Dobra. Chodźmy po prostu tam. Jeżeli tak, Oglądaliście Aliena? wyprowadzam się stąd. Wyprowadzam. Wiecie, co najlepiej działa na duże jaja i kokony? Ogień. No A właśnie. na duże jaje najlepiej działa kopniak w krocze. A. Specjalista od kosmitów, proszę za mną. Proszę, Dobra, oto twój kij. On ci pomoże dotknąć. Ja mam pytanie, czy na końcu tego kija, tym końcu, którym dotykała Wendy jaja, jest taki śluz, czy coś takiego? Nie, absolutnie. Dobra. Biorę ten kij od niej i idę w stronę, gdzie mnie prowadzi. Prowadzę go. Ja idę za nimi. Jak bardzo blisko się do tego zbliżacie? Ja zatrzymuję dystans 5 metrów. Ja chciałbym... A wy? Tak, na początku dystans 5 metrów chciałbym się temu po prostu przyjrzeć. Ja również też dystans zatrzymuję, tak w linii z nimi stoję.
Proszę spojrzeć, oto jajko kosmitów, które zleciało. Jest nadal trochę przysypane ziemią, nie widać tego dokładnie, żeby wam uzmysłowić. Poprosiłbym was wszystkich w sumie na spryt i spostrzegawczość. Dobrze. Wendy to raczej nie z kosmitów, bo bardziej jakby było z podziemi, a nie z nad. 3 sukcesy. Ja również 3. Ja też. Czy to jest kompulsja? U kogo? U mnie? U ciebie. Fuck me. Mhm. No faktycznie. No niestety. Ah, 10 nie niweluje tej kompulsji może? Niestety. Niestety nie niweluję. Twoją kompulsją, Jest coś takiego jak ciekawość. gdyby tylko, twoją kompulsją na obecny moment będzie twoja klanowa. Hej. Wendy, ja bym to dźgnął na twoim miejscu. Ale już dźgałam. Ale tak, żeby to przebić. A, jesteś pewien? Tak. Dobra, jesteś specjalistą, więc ci zaufam. ja bym to raczej podpalił. Wiecie, jeśli to jest to, o czym myślimy, a jest to śluzowate jajo, które wyrosło z ziemi albo spadło z nieba, Padło z nieba, to są kosmici. Jeżeli specjalista mówi, że trzeba to przebić, to trzeba to przebić. Może przebije temu serce. Dawaj ten kij. Chwila, Wendy, pozwól, Dobra, że w daję takim jej. razie ja ci doradzę inaczej. Oglądałaś Aliena. No, 5/10, dosyć nudny film. No, Żeby tylko wyjaśnić, bo mam wrażenie, że nigdy nie wspominaliśmy o tym, jak wygląda kompulsja dla ministerstwa, dla klanu Mateusza. Otrzymujesz -2 do wszystkich kości, które nie są powiązane z tym, włączając w to ciebie, żeby złamać jakiekolwiek założenia kroniki lub personalnych przekonań. Możesz wybrać. Mateusz wie, jaką kompulsję ma Wendy dotyczącą dzieci i uznaje, że zniszczenie czegoś, w czym może być dziecko, nieważne czy to jest ludzkie czy nie, dlatego chcę, żeby Wendy zniszczyła jajo. Dobra, Wendy, dziabnij to kijem mocno, jak potrafisz, a jak nie, to mogę ci dać nawet sztylet. Nie, nie chcę co tak jeśli blisko. coś z tego wyskoczy, jak dziabniesz? To jesteśmy tu ty i ja i damy sobie radę. Tak, ale nadal bardziej odpowiedzialnym byłoby albo to uwięzić w czymś, albo spalić. Wendy, jak chcesz, możesz to spalić. Tylko, że raczej nie mamy pod ręką czegoś takiego jak miotacz ognia, a raczej szybko się chcemy tego pozbyć, prawda? Widzicie, że kołkon ma suwak czarny. W sensie taki Taki błyskawiczny Dosłownie? zamek? Powoli zaczyna się rozsuwać. Coś się rusza w środku, ewidentnie, i próbuje się wydostać. Odskakuję. Chcę to uderzyć, żeby to ogłuszyć. Słyszysz z wnętrza takie ała! Chwila. Czekaj. Kim jesteś, kosmito? Ktoś ze środka rozsuwa suwak. Wychodzi głowa. Widzicie dziewczynę. Dosyć młodą. Może tak z 28 lat. Dojrzałą. Lekko falowane włosy. Tak, Salvi? Przepraszam bardzo, ale to jest może bardzo głupie pytanie, ale jak wychodzi głowa na czym? Przez kokon, który przy większym obejrzeniu, przy tym jak piach się obsypał, bo jednak to było mocno zasypane, wydaje się być śpiworem po prostu, w takim kształcie. Bardziej mi chodziło, do czego przyczepiona jest głowa, czy to widzimy? Czy jest do ciała przyczepiona w takim znaczeniu? tak. Okej. Widzicie dziewczynę. Taka dosyć zadziorne rysy, trochę optymistyczna bym powiedział. Przy tym świetle trochę słabo widać, raczej takie zielone oczy.
wyłania się. Ma na sobie ciemnozieloną kurtkę taką przeciwwiatrową. Pod spodem ma brązowy golf. Wychodzi. Rozgląda się po was. Tu kurwa robisz. Co robisz na mojej posesji, kosmito? Tłumacz się zaraz, albo rozprojemy ci flaki. Zaniemiała. Chwila, Mateusz, spokojnie. Tak kładę mu rękę przed piersią. Salvi, Kurczę, przepraszam, ktoś tu mieszka. wylazła spod ziemi. Jest na naszym terytorium. Chuj wie, kto to kurwa jest. Kosmitka, już mówiłem. Dlatego chcemy to chyba wyjaśnić. A wy to kto? To my tu zadajemy pytania. Mieszkańcy. Tak, mieszkamy tutaj. Kim jesteś? Basia. Zajebiście, Basiu. Chuj, po chuj tu jesteś. Przepraszam, tutaj zawsze było niezamieszkałe. Używałam tego terenu. Do spania? Pod ziemią. A kim jesteście? Mieszkańcami tego domu. Nie o to pytam. Zaczyna węszyć nosem. Chciałem trzymać na dystans tym kijem. Że my powinniśmy zadać pytanie, kim ty jesteś i dlaczego mamy cię nie zabić. Jezu, Mateusz. Bez przesady. Ja bądź Salvi. A... Przepraszam, ja już pójdę. Chwila. Może najpierw wyjaśnijmy sobie 3 po 3 kilka rzeczy. Czyli 1. Czemu spałaś na posesji, a nie w domu? Hej, bo był zamknięty może. To po pierwsze. Po drugie, chciałbyś, żeby ci wlazła do domu? Nie, ale chodzi mi o to, że jak nikt tu nie przychodzi, to włamanie do domu wydaje się bardziej logiczną opcją niż spanie na zimnej ziemi. Lubię spać w naturze i pod ziemią. Jest tak miło. Naturze na posesji wielkiej willi. Ciekawe. Tak, ale może... Pytam inaczej, Basiu. Czemu tutaj? Tak to. Jakby tutaj dookoła jest wszędzie las. Wiem, ale... Nie lubię się trochę z lasami. Po prostu. Przed sekundą powiedziałeś, że lubisz w naturze spać. No... Ja tak chciałbym podejść do niej, tak Nikita, ty już się budzisz. wskazać palcem na nią. Może jesteś kurwa kimś, który przyszedł nas tu zajebać, ale teraz udajesz niewiniątko, ponieważ cię nagle odkryliśmy, co? Nie. Absolutnie. Mateusz. Siłę woli jedną przywracam, prawda? Jedną. Słucham? Jedną powierzchowną siłę woli też przywracam, prawda? Po odpoczynku. Tak. Wy wszyscy przywracacie sobie powierzchowne oczywiście siły woli. Chciałabym użyć wyostrzonych zmysłów na mój węch. I chcę ją wyniuchać. Dobrze, zrobimy to bez testu. Ona pachnie lasem, świerkiem, może sierścią psa, czymś takim dosłownie. Jest taki specyficzny zapach psa, jak on jest mokry. I definitywnie świerkiem. Może troszeczkę mchu. Podchodzę do Salviego i tak mówię trochę ściszonym głosem. Salvi, a jeśli on jest kurwa z Inkwizycji, jeśli jest jebanym kurwa wilkołakiem albo czymśkolwiek innym i przyszła tu nas zajebać, a teraz się kurwa kryje, bo ją odkryliśmy, bo może myślała, że wstajemy kurwa później. Nie wiesz o tym. Dlaczego mamy jej nie osądzać? Jakby kurwa może być każdym. Po jakiej byliśmy sytuacji przed chwilą? Jakby kurwa, ona może być od tego jebanego kurwa, jak on tam miał? Gunara Srunara. Nie wiesz tego. Wy też jesteście spokrewnionymi, nie ludźmi. Chciałabym tak do niej podejść i tak przypatrzeć jej się tak jednym okiem. Tak drugie przymyka. Ja wysłuchuję Mateusza i mówię spokojnie. Dlatego, że nie wiemy, kim jest, nie wiemy, czy nie jest niebezpieczna, więc nie chcemy eskalować sytuacji i wnerwiać jej, żeby postąpiła i wyciągnęła jakieś pochopne wnioski. Rozwiążemy to spokojnie, chyba że dojdzie do czegoś więcej, to zrobimy po twojemu. Na razie doszło, bo wkroczyła na nasze terytorium.
Jesteśmy zwierzętami, że terytorium sobie oznaczamy. Z tego co wiem, to właśnie nie ma żadnych terytoriów łowczych. Wiem, że jesteś dosyć młody, ale terytoria właśnie kurwa są. Dobra. Jesteś spokrewnioną? Tak, tak. Wychodzi już z tego, otrzepuje swoje spodnie, ma czarne spodnie, takie buty na koturnie, takie troszeczkę bardziej, określiłbym na to myśliwskie. Ma obcisłe spodnie, ale z kieszeniami po bokach. Otrzepuje swój śpiwór z tej ziemi, zasypuje trochę ziemię tak rękami. Przepraszam, że weszłam na wasze terytorium. Nie byłam świadoma. Zrobiłeś tam jeszcze dziurę. Zarośnie. Co mam tam kurwa Nikitę zakopać? Spokojnie, Kogo? spokojnie. Taki jego kolega i pokazuje palcami. Cicho. Nic się nie stało. Ej, gdzie jesteście? Widzisz jakąś dziewczynę na posesji, nie znasz jej, trochę dziurę, ona zasypuje ją tą ziemią, widzisz ewidentnie zdenerwowanego Mateusza. Nic się nie stało, nie masz się o co martwić. Często tu bywałaś? No, w sumie tak, bo tutaj nikt nic nie robił. Poza tym jednym gościem, co tu przychodził od czasu do czasu. Jakim gościem? Taki jakiś siwymi, białymi włosami. O. Wiesz, że ta posesja jest nawiedzona? Nie. To teraz już wiesz? A przepraszam was bardzo, że naruszyłam wasze terytorium. Gdybym wiedziała, nie spałabym tutaj. Naprawdę, nie ma problemu. Wendy, czemu ty się bratasz z wrogiem? Wrogiem? Takim bez Wybacz, przesady. ale nie wiemy o tobie nic nam nie powiedziałaś i wbiłaś na nasze terytorium i byłaś tu cały dzień, noc, czy chuj wie ile. Nie podoba mi się to i jak na razie nic nie kieruje temu, żebym miał ci zaufać. Otrzepuje swoje ręce z ziemi, wyciąga do ciebie rękę. Basia, jestem. Jestem z klanu Gangreli. Dlatego pachniesz jak piesek. No, Nie podaję jej ręki. Ale ja jej podam. okej. Zrobiło się dziwnie. Bierze rękę Wendy. Cześć, a ty kto? Ja Wendy. A, z jakiego klanu jesteś? Malkawian. O, coś się w mieście mówi, ale ja nie byłam ostatnio zainteresowana i na bieżąco. Znałam kiedyś kogoś z twojego klanu. Miał na imię Gabriel. Nie znam go. On też zamieniał się w pieska. Ja właśnie tak Ale na ogół krzyczał. I miał taką czapkę policyjną. Chyba Mieczysław o was wspominał kiedyś. mnie... Mógł, znamy się. Ja chciałbym podejść do Nikity. Właśnie, ale Nikita właśnie idzie. Ja chciałbym go zatrzymać, zanim dojdzie jakby do nas. I tak ciszą go sobie. Nikita, kurwa. Jakaś pojebana laska. Mieszka u nas. Nie płaci nam za to. I kurwa teraz udaje, że wszystko jest w porządku. Ja bym chociaż kurwa pieniądze od niej wziął. Nie uważasz? Laska? To czyli w sensie... No dziewczyna, ja pierdolę, przecież nie taka do podpierania. Czy to jest człowiek? Co? Nie, kurwa, żyrafa. Widzi przecież, że ma 2 nogi, 2 ręce, jest spokrewniony, mówi, że jest z Gangreli. Powinniśmy się upewnić, że jest... Ty się znasz, kurwa, na pieniądzach, weź idź do niej i chociaż poproś, kurwa, żeby nam zapłaciła za tą jedną noc, co tu jest. Nikita tak oceniającym wzrokiem rzuca w jej stronę. Nie sądzę, że miała wiele pieniędzy. Kurwa, no to nie wiem, chociażby jakąś przysługę, parę groszy, cokolwiek, no. Przecież no, co kurwa, to jest jej ziemia? My za to zapłaciliśmy? Znaczy wy? Pogadam z nią. Właśnie, a propos pieniędzy. Też się dokładasz, prawda? Mnie stać na to, żeby zapłacić. Pogadam z nią. To jest dobre, rzeczywiście powinniśmy. Nikita idzie. Jak Wendy widzi Nikitę, to mówi: myślę, że powinnaś już iść, Basiu. Towarzystwo się robi nieprzyjemne. A czemu? No dobra. Dobry. Mm, Tym Cześć. Nikita. Uciekaj. Wendy. Bardzo niezręczna sytuacja, muszę przyznać, w którą nigdy nie wpadałam. Pewnie mało wpadasz w interakcje ze spokrewnionymi. A czemu w sumie śpisz pod ziemią? Nie wiem, jest mi tak wygodnie. Ziemia jest tak koło mnie. Lubię, jak jest tak
Nie wiem, tak mi się ciało dopasowuje do ziemi. Czuję się jak na takim wygodnym materacu. To bezpieczne? O tej porze roku już powoli przestaje być. Podchodzę do Salwiego. Ale witam, jestem Basia. Właśnie, Nikita. I wyciągano jej rękę. Salwi, no kurwa, przecież no nie możemy jej tak puścić, no. A jak ona jest kurwa z Inkwizycji? A jak jest z tego kurwa dziwnej rasy, co gadałeś? Jakiej dziwnej rasy. No ty kurwa, albo rasy, chuj wie co to było. Chodzi ci o Gunnara. Nie o Gundara. No to coś to Wendy, mniejsza. No. Słuchaj, Inkwizycja, Zabat, wilkołaki, może być kurwa każdym z nich. Powiedziała, że jest gangrelem. Równie dobrze mogła tym zakryć, że jest kurwa jebanym wilkołakiem. A jakie to w ogóle ma połączenie? Czym jest tak to klan ten gangrel? Pierwszy słyszę. Pierdolone psy, no nieważne. No kurwa, panie obrońco sprawiedliwości, no zareaguj jakoś. Jak mam reagować na coś, gdzie nie mamy żadnej podstawy powiedzieć, że przyszła nas tu, nie wiem, kurwa, okraść czy zabić? Spała w ziemi po prostu. A po co inaczej miałaby tu być? Spała tu. Nagle zaczynamy tu mieszkać i pojawia się znikąd kurwa osoba, która nie mówi zbyt wiele o sobie, oprócz tego, że nazywa się kurwa Basia. To możemy ją przesłuchać, nie wiem, zaprosić na kawę. Mateusz, nie może... Przesłuchanie, a zaproszenie na kawę to są dwie różne rzeczy i bardziej przychylam się do tej pierwszej. A ja do drugiej, bo nie mam zamiaru torturować kogoś, gdzie nie mamy żadnych podstaw sądzić, że przyszła zrobić coś złego, bo tylko leżała w ziemi. A masz podstawy, że przyszła zrobić coś dobrego? Też nie. Ale mam podstawy, żeby sądzić, że jest neutralną osobą, która po prostu chciała się przespać. Tupię ją mam, powiem ci. Takim jesteś strażnikiem moralności i kurwa sprawiedliwości. Mateusz, nie... Zobaczysz, kurwa, wszyscy przez ciebie zginiemy. I przez nią też. Mateusz, sądzę, że bardzo przesadzasz w aktualnej sytuacji. Uspokój się. Proszę. Bo nie ma... Tam się uspokój. Nie mów mi, jak mam żyć. Nie lubię zasad. Dobrze. Nie lubisz zasad, ale wzywasz mnie, strażnika zasad, do zadziałania. Dobrze, panie hipokryto. Przydaj się chociaż na coś. Doceniam bardzo odwagę, że pania tutaj... Myślę, że nie mamy nic przeciwko z panią tutaj. Jeśli oczywiście... Znam zasady anarchów. No, właśnie. Rozumiem, że od Mieczysława może mieć potwierdzenie o to twojej przynależności. Chyba tak. To nie będzie żadnego problemu. Często tutaj... Zapuszczałam się troszeczkę na południu. Ja podejdę w tym czasie, kiedy oni rozmawiają i też podam jej rękę i się przedstawię. Cześć, ja jestem Salvi, bo nie pytałaś, ale się przedstawię, bo to nie wypada. Basia. Wybaczcie, że narobiłam zamieszania. Ciekawa pobudka, no ale zawsze mogło być gorzej. Nie wiem, Basiu, my na razie chyba nic do roboty nie mamy. Może chcesz wejść pogadać na kawę jakąś? No tak, wiem, że nie, ale tak przynajmniej lepiej brzmi. Salvi, ty się dobrze czujesz? Nie widzieliście jakichś szczurów latających tu w okolicy, albo kotów chociaż? Te szczury latają? Szczury... Przepraszam. Ja właśnie... Całkiem śmieszne. Widziałam duchy, ale nie, poza tym nic. Głodna jestem. Ja też. Ktoś idzie ze mną na miasto? Mogę się przejść, w sumie też by mi się przydało napić. W domu nic nie mamy. Tylko gdzie pójść? Mamy jedną torebkę jeszcze, prawda, Wendy? Nie, wypiłeś obydwie chyba. Właściwie to mamy, Mamy? ale nie była w lodówce, O, tylko w mojej torbie. Nie, a ja po prostu pójdę zapolować. Powodzenia. Wrócę za jakiś czas, jeżeli chcecie, żebym wróciła. Nie. Słuchaj, No a- dobrze. Mogę prosić tylko cię o jedną taką rzecz? Czy mogłabyś Tak? jakoś udowodnić, że jesteś spokrewnioną? Śpi pod ziemią, to chyba dużo mówi. W sensie, ja tego nie widziałem, nie? W sensie, rozumiesz,
problem teraz właśnie z ludźmi, którzy infiltrują. Mhm. Okej, dobrze. Zbliża się zatem do Mateusza. Mateuszu, wykonaj proszę rzut na opanowanie plus twoją przebiegłość. Czy moja determinacja i animalizm. Co mówiłeś, determinacja i przebiegłość? Opanowanie i przebiegłość. Okej. O, to nie jest dużo kostek. Jeden sukces to jest. Mam same 4. Wow, czyli wygrałem. Przerzuć. On nie może. Ja nie mogę, mam mniejsze. Ja mam jeden sukces. Ja mam 0 sukcesów. No ogół działa. Co ty kurwa próbujesz zrobić? Spokojnie, sam ją o to poprosiłem. Chciałem wyczuć bestię w tobie. Co to robi? Czy tylko naprawdę ja jestem tak bardzo podejrzliwy wobec osoby, która się pojawia znikąd, mówi tylko, że ma na imię Basia i nagle próbuje coś na mnie zrobić? Czy tylko mi się to kurwa wydaje dziwne? Powiedziała tak naprawdę więcej. Zna Mieczysława, możemy w każdej chwili się z nią Kim? skontaktować. Ja kurwa nie znam Mieczysława. Ja znam Mieczysława, jest bardzo miły. A co to jednym kurwa psuburek? Masz na jego numer, Wendy? Nie? Czemu wy kurwa jesteście spokojni? Słuchaj, mieszkamy z Nikitą, nie wiem, czy coś może być dziwniejszego niż to. A to kurwa druga rzecz. Ale to później pogadamy. Słuchaj, tłumie w sobie teraz naprawdę zajebisty głód. To idź zjedz moją torebkę krwi. Jest w mojej torebce, idź. Siu, siu, siu. Sio, sio, sio. Ja dobrze, już idę. Normalnie jak z dziećmi. Jeśli Nikita odchodzi, to ja podbijam w takim razie do Wendy. Wendy, a propos Nikity, nie uważam, żeby on powinien ani mógł mieszkać z nami. Jakby nie wiesz, czy on nam nic nie zrobi. Właściwie jak tak teraz o tym myślisz, znaczy mówisz, jest parę rzeczy, które mi się nie podobają, Albo chociaż kurwa o których zamykajmy tam go nie w wspomniałam, piwnicy. ale powinnam. Tylko, że nie możemy mówić o tym tutaj. Dobra, Salwi, porozmawiaj z panią, zajmij się nią, zaopiekuj się, a my idziemy porozmawiać. Co ja jestem służba domowa? Nie, ale jesteś ochroniarz. Na to się nie pisałem. Ale podobno twój klan tak robi, więc jesteś ochroniarz. Chciałem się napić tej Nie do... krwi z torebki. Nieważne, ja... Dobrze. Ale to chwila, Dobrze, to... Nikita, wypijasz torebkę. Smak. Ona smakuje jak przegotowany kisiel bez cukru. Najgorsze. Galareta po łososiu. Jak galareta po flaczkach. Przepraszam, Nikita, za tak dokładne opisane. Niestety, pożywności w tym nie ma. Czyli nie pożywia mnie? Słucham? Czyli nie pożywia mnie? W sensie powiedziałeś, że nie ma pożywności. Pożywia cię na tyle, żebyś odjął sobie jedną kość głodu. I ja jeszcze zanim Wendy i Mateusz odejdą, chcę się do nich zwrócić. Ale to co w końcu chcemy, żeby Basia sobie nie szła, czy szła? Po co mam z nią... Nie rozumiem, po co mam tu z nią rozmawiać, kiedy ona chciała iść. Basiu, zrobimy tak. W międzyczasie, jak wy rozmawialiście, ona już tam zbliża się ku płotu. Tak? Spotkamy się na mieście, ale daj znać, jak będziesz tu chciała spać. Nie rób tego niezapowiedzianie. Nie będę już was nachodzić. Ewidentnie Mateusz nie chce, żebym tu przychodziła. Tak patrzę na Mateusza. Jest po prostu dziwna. Nie odpowiada na pytania, za mało Mateusz nie musi wiemy. cię poznać. W porządku. Jesteśmy po tej samej stronie. Chociaż ja unikam większego zaludnienia. Nie dziwię się. Jakbyście potrzebowali przewodnika po parkach, to ja mogę pomóc. Odezwę O. się. Jak cię znaleźć?
Szukajcie wiewiórek. Okej. No, Ona kurwa jest jakimś skautem. dziwna wskazówka, ale okej. Właściwie jak się tak przyglądałeś jej kursce, to tak. Właściwie było tam parę jakichś takich naszywek, które mogłyby nadać temu Na ile ona wygląda lat? Bo chyba nikt nie zadał tego pytania. z 28. Okej, dobra. Miłego wieczoru. Macham jej. Macha i przeskakuje nad płotem. Chwila, teraz ja jeszcze spytam, Wendy, pozwolisz, bo wiesz, to, że chciałaś mnie zostawić, żeby rozmawiać z Basią, a wy poszlibyście rozmawiać, czy ja mam, nie wiem, iść sobie, bo chcecie coś porozmawiać sami ze sobą, czy jak? Chciałam po prostu, żeby ktoś miał na nią oko. Aha, A tobie, no, ufam, więc to bardzo miło słyszeć w takim razie. trzeba ufać sobie, jeżeli chce się dobrze współpracować, prawda? Poza tym przygarnęłam cię jak takiego małego dzieciaczka. Wendy cię głaszcze po głowie. Jesteś taki młody Ja jeszcze. delikatnie tak Oj, no przestań być sztywniakiem. sypuję twoją rękę ze swojej głowy. Po prostu nie jestem dzieckiem, ale dziękuję za te słowa. Trochę jesteś w tym świecie. No dobrze, tak, w tym świecie trochę jestem, Masz ale dopiero 2 dni. szybko Jakie 2 dni? Już z tydzień. 2 dni. Przy wieczności to jak 2 dni. 2 minuty. Dobra, trzeba porozmawiać. W takim razie szybko dorastam. No dobra, chodźmy, ale o czym? Pozbyliśmy się już jednego problemu, chociaż i tak sądzę, że powinniśmy inaczej to działać, ale okej, demokratycznie. Twoja kompulsja się kończy. Scena minęła. Nie otrzymujesz za nią punktu siły woli, ponieważ nie udało się zrealizować głównego założenia, natomiast po prostu się kończy. No, to jaki mamy teraz plan? Chociaż z drugiej strony, bo ty, jakby to powiedzieć... Dobra, Powiedzieć ci, w co celowałem? Nie. Bo to nie o to chodzi. Twoja maksymalna punkty siły woli to 5, prawda? Dobra, przywróć sobie ten powierzchowny punkt siły woli w sumie. Okej, Już dobra tam. Po tym, co ostatnio się działo, to będzie zbawienne. Wracając. Jesteście znowu w 4. Nikita się troszeczkę napoił. Mało, ale zawsze. Jezu. Zmęczyło mnie strasznie ta rozmowa z tą Basią. Czy któryś z was ma konto w banku? Wracając, to jest bardzo dobry moment na to, żeby o tym powiedzieć. Salvi, twój bank się próbował z tobą skontaktować. Ze mną? W sensie Tak. dostałem SMS-a albo maila? Tak, właściwie oba. I 2 połączenia niedobrane. Czy mógłbym przeczytać treść tego maila albo SMS-a? No, nieważne. Którekolwiek. Proszę o pilny kontakt w sprawie utraconej karty debetowej. Z bankiem... W jakim banku masz? Credit Agricole niech będzie. Dobrze. Brzmi najśmieszniej. Ja jestem bardzo potrzebny przy tej rozmowie, bo jak nie, to bym gdzieś na szybko zadzwonił. E, Na pewno jesteś bardziej potrzebny niż Nikita. Okej, słuchaj, wiesz co? Dzięki, Salvi. wszystko słyszę. Treszczę ci to potem. W sensie to nie jest jakiś ważny telefon, ale no okej. Treszczę ci to potem, będzie okej. Bo tobie trzeba to trochę bardziej wytłumaczyć, bo ty jeszcze nowy w tych wszystkich rzeczach. Jak dzieciaczek taki. Proszę, przestań. Wendy, masz jeszcze przy sobie telefon, bo jeszcze jedna kwestia. Mam. Marcelina do ciebie jeszcze napisała. Co chciała? Mam jeszcze jedną sprawę, ale to zadzwonić bym chciała. Okej, masz teraz czas pogadać? Tak, mam. Panie i panowie, muszę was opuścić. Pogadamy Ważnych później. pań. No to się umówiliśmy na pogadanie. Dobra, to ja też zadzwonię na swoje. Wendy tak patrząc na to już tak w stronę Nikity głową. Nikita to widzi. Ja idę się jebnąć na kanapę. Okej. Gdzie chcesz? Może w szklarni? Nie, w salonie. Dobra.
To ja pójdę do szklarni. Ja idę w takim razie do siebie, tam gdzie spałem i zadzwonię. Chciałem porozmawiać z Mateuszem. To porozmawiaj z nim. To idę do niego. Mateusz ma zamknięte oczy i leży. I wzdycha. Jak w ogóle znasz sytuację z kasą? Nie powinniśmy znaleźć sobie jakieś coś nowego? Co? Kasa. Topnieje ta, która już za tą amfetaminę. Komu topnieje, temu topnieje. Nie wiem ile wydałeś, ale ja mam jeszcze dość sporo. Z mojej i tego, i z Salwiego kasy kupiliśmy te wszystkie sprzęty na tą misję. Słuchaj. To była Salwiego misja, więc no. Do tego strzelam, że sprzęty przydadzą się później. Też przydadzą się, tylko nie lepiej mieć więcej? Nie wiem. Jak na razie o tym niezbyt myślę. Mam prawie tyle, ile miałem na samym początku. Ten dom nawet nie wiem, czy my go kurwa opłacamy, czy nie. No to na pewno nie. Nie mam pojęcia. Można się później tego naszego dobroczyńcy zapytać, czy nie ma jeszcze jakiejś rzeczy do zrobienia. Jak na razie mamy pojechać do dyrektora. Dobry pomysł. Dobra. To ci nie przeszkadzam. I idę do siebie. Dobrze. Może zaczniemy od Salwiego. Wykręcam numer tego banku, który mi podali. Muzyczka na oczekiwanie. Po 3,5 minuty oczekiwania jesteś 4 w kolejce. Przewracam oczami, myśląc o pięknej biurokracji kraju polskiego i czekam. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie zgadzasz się na te warunki, rozłącz się. Czekam. Halo, halo, Tomasz Kalipa, Credit Agricole. Słucham. Dzień dobry, mi kazano się skontaktować w sprawie utracenia karty debietowej. Pana imię i nazwisko, data urodzenia. To jest konto mojego brata, on niestety zmarł jakiś czas temu. Czy jest pan upoważniony do zarządzania kontem? Powinienem być. W każdym bądź razie nazywał się Salwi Hutowicz i... Ojeju, w którym on się urodził? On ma 2 lata mniej niż ja. To będzie 91. Miesiąc i dzień. 12 lutego. Dobrze. 90 jeszcze raz, może pan podać? Pierwszy. 91, dobrze. Weryfikuję dane. Matko panieńskie... nazwisko panieńskie, przepraszam. Hutowicz. Panieńskie. A, panieńskie. Panieńskie. O Boże, mama. Przepraszam, ale mama też dawno zmarła i w sumie tak dawno już o tym nie myślałem. Boże, nie mam pojęcia. Mógłby pan chwilę poczekać w takim razie, bo muszę sprawdzić w sumie Dobrze. w dokumentach. To odkładam telefon i myślę. Mama miała nazwisko. Okej. Przykładam telefon. Mama miała panieńskie nazwisko, w sensie to było... Jezu... Rozaliowa? Coś takiego? Rozaliowa? Coś w tym stylu. Przez W czy przez V? Przez www. Dobrze. Weryfikuję. Zgadza się. Natomiast pana imię i nazwisko? Moje? Salba, też Hutowicz. Salba Hutowicz. Dobra. Nie ma to jak przebiegłość 0 punktów, Salvi. Jesteś mistrzem manipulacji ze swoją jedynką.
Widzi pan, nie mam tutaj żadnej informacji na temat tego, że jest pan upoważniony do konta swojego zmarłego brata. Rozumiem. W takim razie, jakie kroki mógłbym poczynić? Proszę się skontaktować z notariuszem i uzgodnić to z nim. Możliwe, że będzie przepisane na pana w takim razie w wypadku spadku lub czegoś podobnego. Dobrze. Dziękuję za radę, skontaktuję się z notariuszem. Dziękuję. Czy mogę w czymś jeszcze pomóc? Nie, to będzie wszystko. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. I rozłączam się. Ja pierdolę. Wracając do dalszych rzeczy. Wendy. Telefon. Marcelina, wybierasz. Pyp. Pyp. Halo? Hej! Miałaś sprawę? Siema, Łancia. Tak, słuchaj. Mam tak pojebaną sprawę, że mi kompletnie nie uwierzysz. Okej. Okej, jak ci mówiłam, były te pogłoski i tak dalej o tobie w szkole i wiesz jak to jest. Mhm. I ogólnie rzecz biorąc, przyszedł do mnie gość, do mnie do domu, wiesz, normalnie siedziałam sobie, przyszedł do mnie gościu w jakimś kapeluszu, jakimś, wiesz, długi czarny płaszcz w krawacie, myślę sobie, nie wpuszczam go, ale potem no wpuściłam go, nie? No i się przedstawił jako kurwa, teraz będzie jak z jakiegoś kryminalnego, wiesz, takich tanich tych, No dawaj. jako prywatny detektyw. Okej. No i że ogólnie ciebie szuka. Ale jak to? Wendy tak nagle mina zrzedła. Ale mówił, kto go wynajął? To jakiś żart? Podobno jest wynajęty przez twoich rodziców. Mhm. Okej, ale... Prywatny detektyw? No, bo podobno zaginęłaś. Podobno uciekłaś ze szpitala psychiatrycznego. Jak widzisz, jestem cała i zdrowa, nic mi nie jest. Nie jestem też szalona. Znaczy, nie powiedziałam mu wiele. W sumie wydawało mi się to podejrzane, więc stwierdziłam, że się z tobą zgadam, bo nie wiem, co się dzieje. No to jest dosyć podejrzane, kiedy do ciebie przyszedł. A właściwie parę nocy temu? Gdzieś z 5? Czekaj, on przyszedł do ciebie w nocy? No tak wieczorem. Okej. Podał jakieś nazwisko czy coś? No, najlepsze jest nazwisko. Dawaj. Rutkowski. Wiesz, jak ten detektyw z telewizji, ale inne imię, bo ten się nazywa Michał. Michał Rutko, okej. No i co mówił? Pan Mówił- Michał Rutkowski. Ej, słuchaj. Laska, No. bo to brzmiało poważnie. Że rodzice się o ciebie martwią, że ciebie szukają, że wiesz, że na policji byli w ogóle. Nie wiem, co tam się dzieje. Ja nie chcę się w to mieszać, słuchaj. Bo to nie brzmi dobrze dla mnie. Ale ogólnie ostrzegam cię, że ktoś cię szuka. I nie wiem, z twoimi starymi, moim zdaniem powinnaś z nimi pogadać albo coś, bo naprawdę to dziwne, no ale to twoja sprawa. No chyba ewidentnie będę musiała z nimi porozmawiać, ale Michał Rutkowski, poważnie. To brzmi jak jakiś scam. No nie wiem, nie wiem po czym się rozpoznaje prywatnego detektywa. Nie wiem, ale na pewno nie Starszy gość, gdzieś tak 45 lat, taki łysawy dosyć, z taką lekką brodą białą. Okej. Taka twarz, która widziała wszystko. Ale pytał o coś szczególnego? Nie wiem. No wiesz, taka wydaje mi się rutyna, czy cię widziałam, kiedy cię widziałam, że jeżeli będę kłamać, to będzie użyte przeciwko mnie, zatajanie i tak dalej. Trochę straszne, ale stwierdziłam, że no chyba to, że byliśmy razem. Ej, kurwa, a w tej kawiarni były kamery? Nie wiem, ale raczej nie.
Nie wiem, chyba tylko na wejście. Ale sama mówiłaś, że ledwo mnie poznałaś, więc co dopiero jakiś gość, co mnie raz na zdjęciu widział. Nie O. wiem, ale O ile jest detektywem? a co sądzisz, że może nie być? No, sądzę, że to ściema. No nie wiem. No nie wiem, kontaktowałam się z moim bratem, więc raczej wątpię, że... No wiesz... Ktoś miałby mnie szukać. Nie wiem. No dobra, no nie wiem. Złapiemy się jakoś później, coś się ustawić. Pewnie, nie ma problemu. Dzięki za tą informację. Poszłabym na jakiś koncert albo coś, wiesz? Bardzo chętnie. Wiesz, jak mówiłam, wróciłam do muzyki i niedługo będzie się chyba otwierać jakiś klub, ale nie wiem. O, Ale w każdym razie szukam miejscówki, żeby sobie zagrać. Dalej szukam wokalistki, jeżeli dalej jesteś zainteresowana. pomyślę nad tym, pomyślę. Okej. Mam już całe 200 odtworzeń na SoundCloudzie, więc kariera przede mną. Brzmi dobrze. Dobra, pewnie połowę nabiła moja matka. Dobra, ja kończę. Okej, nie ma problemu. Trzymaj się i uważaj. Jeśli jakimś takim, wiesz, taką czarną limuzyną prawie, że Okej. takie vintage auto. Dobra, będę się mieć na uwadze. Dzięki za informację i widzimy się niedługo. No, strzała w kontakcie. Hej. Dobrze, te sprawy załatwione. Mateusza nie ma, prawda? Prawda. No to ty widzisz się z Alfim, bo akurat skończyliście połączenie. No, ja już jestem wolny, jeśli chciałabyś porozmawiać. Ja też już jestem wolna. To sekundę, bo Mateusz wrócił. Już tam się ocknął z zamyślenia. Mateuszu, czy ty coś odpisujesz? Właśnie, treść oczywiście tego, co ci wysłała Braja. Braja prawdopodobnie zidentyfikowała to coś, co jej wysłaliście. Okej. No to w takim razie chciałbym się temu przyjrzeć. Okej. Braja ci odpisała i wysłała ci dokumenty w bardzo starym angielskim, takim przedszekspirowskim Okej. wręcz. Trochę na ten temat. I nazwała to Ruła. Rua. Tak, Ruła. Litery. R-U-A. Nazwała to istotą, która według legend pozwalała ci przebywać pod wodą tyle, ile tego zapragniesz, jeżeli wsadzisz sobie ją do ust. I napisała ci: absolutnie nikomu jej nie pokazuj. Dobra. To w takim razie odpisuję jej pojebana akcja i takie kurwa, gdzie my ją daliśmy, ale okej. No dobrze. Wracając. Jesteście znowu w czwórkę w salonie. Czy kojarzycie może kogoś, kto się nazywa Michał Rutkowski? W sensie ten Rutkowski, jak ten z serialu, w którym... Nie, ten inny Rutkowski. Jakiś po prostu Michał Rutkowski. I jeśli postać wymyślona na rzecz serialu kryminalnego nie ma prawdziwego brata, to nie znam. I Wendy biegnie po swój laptop i schodzi z nim na dół. Ja przychodzę z tym telefonem. Wendy, gdzie my daliśmy to coś? Co? No, zakopaliśmy. Nie zakopaliśmy tego. Jest dalej na strychu. Okej. Aha, Ale okej. co? O czym wy mówicie? Nieważne. Był taki pająk duży. Skorpion bardziej. Ośmiornica. Nie, Skorpiona ośmiornica. A co? nie wiem. Taki... Chodź na chwilę, Wendy, proszę. Okej. Chciałbym z nią odejść, nie wiem, może nawet do mojego pokoju. Okej, idę za nim. Zostawiam swojego laptopa na kanapie.
To ja się rozwalam na kanapie, jak jestem sam. Hej, nie zrzuć laptopa. Sorry, przestawiam go na ławę. Wendy, napisałem, zresztą pewnie wiesz, że wysłałem to do mojej mistrzyni. To coś. No tak, wspominałeś. Z jej badań wynika, że jest to Rua. Rua. Jua. Muła. No, brzmi fajnie. Co to jest Rua? I to coś pozwala przebywać pod wodą bez ograniczeń. Okej, to użyteczne. W momencie, gdy się ma to w ustach. Ew. Więc Okej. tak. I mówiła, żeby nikomu tego nie pokazywać, więc albo jest to bardzo rzadkie, albo bardzo cenne, albo jedno i drugie. Albo, co gorsza, zakazane. Okej. A mogę pokazać jednej osobie, która mogłaby coś wiedzieć też na ten temat? Kogo masz na myśli? Zaufanej osobie. Kogo Jest masz na taki myśli? wielki, spokrewniony, nazywa się Sandy Vagius. Należy do Trimier i ma dużo takich dziwactw. I miał ducha w domu, jak my. Wiesz co, Wendy? Jak na razie odpowiem ci nie. Okej, na razie nikomu nie będę pokazywać. Jeśli Braja znalazła to w jakichś starych anglosaskich zapiskach. I lepiej, żeby to jak na razie zostało między nami. Wdrożymy też rzeczywiście Nikitę i Salviego. Okej. Ale jak na razie nie obnośmy się z tym jak z, nie wiem, pierścionkiem ślubnym. Spoko, rozumiem. Prywatny detektyw mnie śledzi. No i co z tego? No wystarczy go chyba zajebać, nie? Nie, raczej nie. Nie. Po prostu obserwuj, czy nie jedzie za nami jakieś vintage auto, które jest prawie że czarną limuzyną. Boże, jak te. W PRL-u była taka legenda o czarnych wołgach, które porywały ludzi. Nazywał się Michał Rutkowski jak coś, więc obstawiam, że to jest nieprawdziwe nazwisko. Próbowałam go wygooglować, ale wyszedł mi tylko jakiś ekonomista. Polski ekonomista, absolwent liceum jakiegoś tam. W tych wołgach to było, że wampiry porywają ludzi. Jeśli się nie mylę. Nie wiem, nie znam się na tym. Wersji jest parę. Okej, nie znam się na tym, ale po prostu miej oczy otwarte, okej? No dobra. Dodatkowo, są dwie rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat naszego współlokatora. Domyślam się, że nie chodzi o Salviego. Tego drugiego. Domyślam się, że nie chodzi o Ruę. Ani Basię. Tego piątego. W każdym razie, To jeszcze dół. jak pewnie usłyszałeś od Gunnara, Nikita jest z Sabatu. Byłem bardzo blisko Gunnara i nie umknęło to moim uszom. Tak, jest to prawdziwa informacja, niestety. Dlaczego go nie zajebiemy? Dlaczego mielibyśmy? W sensie nie robi na razie krzywdy, zabił swojego stwórcę, żeby dołączyć do anarchów i się odkupić. Wybacz, Wendy, może ja to źle rozumiem, ale może za krótko jestem na tym świecie. Czy nie powinno być tak, że jak ktoś jest z Sabatu, Mhm. to się go zabija? No, stwórcy sam sobie nie wybrał. No tak. Słuchaj, ja też bym była z Sabatu, gdyby moje stwórczynie by mnie nie uratowały. Dlatego nie jestem dzięki nim z Sabatu. Jestem z niezależnego źródła, że tak to ujmę. Tak samo jak taki Gabriel i taki Leon, ale to już dużo opowiadać. Czy bycie z Sabatu działa jak przynależność, czy jak choroba genetyczna? Że jak ją masz, to kiedyś w życiu ci się ujawni, może ci odpierdolić i na przykład staniesz się zły. Syrena, która jest świadoma ogólnie tego, mówiła, że tak może mu czasem odpierdolić i może nie odpowiadać za swoje czyny. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jest to jak wrodzona, genetyczna choroba
umysłowa, która może sprawić, że nagle stwierdzi, że chce nas wszystkich zabić. Trochę tak. Trochę tak. I to w na przykład najgorszym momencie. Ale uważam, że jesteśmy bezpieczni. Nikita nas lubi, chyba. I no wiesz, próbuje. To trochę jak karmienie lwa. Musisz być ostrożny, kiedy to robisz. Wiesz? I ja tak po prostu karmię go kawałek po kawałku, żeby się przyzwyczaił, oswoił i żeby nie zrobił krzywdy ani mi, ani mojej rodzinie, ani nikomu innemu. Ale ogólnie Nikita kiedyś taki nie był. Jego też znalazłam jak takiego małego pieska na chodniku, jak Salviego. I przygarnęłam go i rozumiesz, on był wtedy inny. Był miły, spokojny. Normalnie matka spokrewnionych z ciebie. No zauważyłam, nie wiem jak to się stało, ale on był taki, wiesz, jak ci to powiedzieć, był niegroźny. Ale Teraz jest groźny. Wendy, mam po części wrażenie po prostu, że oddalił się od swojej idei i swojego dawnego życia. Bardziej niż na przykład ja. słuchaj Wendy. No? Przyjechałem do Warszawy, żeby spierdolić przed jednym psychopatą, który chciał mnie zajebać. Razem z moją rodziną. Okej, no to trafiłeś na drugiego. Nie podoba mi się, że trafiłem na drugiego, który może chcieć mnie zajebać. Chcę tylko wiedzieć, czy mam do niego podchodzić jak do sojusznika, jak do, nie wiem, czy inaczej, czy mam do niego podchodzić jak do rodziny, do sojusznika, do obojętnej osoby, czy jak do gościa, który w każdym momencie może mi wbić w nóż w plecy. Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo sama nie znam odpowiedzi. W którym miejscu domu wy rozmawiacie? W pokoju Mateusza? Pokoju Mateusza. A co w międzyczasie Salvi oraz Nikita robicie? No, ja leżę na kanapie w salonie. Nie wiem, czy Nikita tam ze mną jest teraz? Tak, Tak. jestem. No to Słuchaj, porozmawiam z nim. powinniśmy wyjść na miasto. Jak w ogóle czujesz się? Powiedziałbym, że mnie zsie. Słuchaj, po prostu coś zjeść w ogóle. Nie możemy pójść do Dony, jeszcze nie mieliście tego pasowania, prawda? Anarchistów. Ale jeszcze zanim wyjdziemy, Nikito, bo tak mi się przypomniało i myślę, że to dosyć ważna rozmowa, którą powinniśmy odbyć. Mhm. Mam nadzieję, że jesteś otwarty na ten temat, ale Gunnar mówił, że pochodzisz stąd, skąd on pochodził. I na razie nie podchodzę do ciebie jak do kogoś, kto mi zagraża, bo widzę, że Wendy ci ufa, a ufam jej intuicji. Więc chcę tylko wiedzieć od ciebie, o co tutaj chodzi. Wiesz, nie znasz swojego stwórcy. Ja też nie znałem. Okazało się, że to był jakiś totalny kozak z Sabatu, który, był moim dziadkiem i mnie przymienił. To jest cała historia. Poszedłem, zajebałem go. Koniec mojego połączenia z Sabatem. Aha, czyli zabiłeś swojego stwórcę, ale... Okej, czyli z tego, co ja rozumiem z tej historii, bardzo krótkiej, ale przynajmniej do celu. Nie wiedziałeś, kto był twoim stwórcą, ale skąd wiedziałeś, że jesteś z Sabatu, tak to? Dowiedziałem się właściwie z drugiej ręki. Stwórca takiego Gabriela powiedział temu Gabrielowi i Naomi powiedział, więc właściwie z trzeciej ręki wiedziałem. Mhm. Wendy też miała wizję. Dużo się na to złożyło. Nie mogłem tego pominąć. Szkoda tylko, że nie powiedziałeś nam o tym przed wyjechaniem tam, ale cieszę się, że przynajmniej szybko się wyjaśniła ta sytuacja. Lepiej późno niż wcale. Słuchaj, sam widzisz, nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia. Mogę ci powiedzieć dosłownie o wszystkim. Okazało się, że jak na początku zniknąłem na tydzień, nie było mnie w ogóle
nikt nie mógł mnie znaleźć, dopiero po tygodniu mnie znaleźli, to prawdopodobnie w tym samym czasie taki spokrewniony, który został niedawno zabity prawdopodobnie, Utopek, to pewnie wtedy. A to nie był ten, którego wciągali wtedy na salę, jak byliście? Prawdopodobnie. Ja nie mam żadnych wspomnień z tego czasu, tak wszystko jak przez mgłę. Okej. Mhm. No dobra, tak jak mówię, Nikita, na razie ufam intuicji Wendy, zwłaszcza, że chyba się znacie dłuższą chwilę, ale Dużo niż was. tak, ale tak po przyjacielsku będę miał cię na oku. Wow, no spoko. Cieszę się, że ci to nie przeszkadza. Poczekajmy na nich i chodźmy coś zjeść. Tak, bo mnie też się... W sensie, możemy im po prostu SMS-a wysłać i wyjść. To nie jest tak, że... Wolałbym z nimi pójść. A, w sensie paczką. No, możemy w sumie. Czemu nie? A co, masz jakieś plany na dzisiaj? Poszedłem na strzelnicę i kupił sobie, nie wiem, jakiś kołek czy coś w tym stylu. A, bo... Chwila, a ja nie mam... Czy ja ten kołek... Wziąłem z powrotem, czekaj, przeszukam. Nie, musiałem go tam zostawić, kurwa mać. No, ale przynajmniej pistolet dodatkowy. Właśnie, masz własną broń, bo ja w sumie druga mi nie jest potrzebna. Zwłaszcza, że jest pewnie nielegalnie kupiona. Nie potrzebuję. To... Dzięki. Zostawię wam w szufladzie. Bo ja nie chcę się obchodzić z nielegalnie zakupioną bronią, zwłaszcza, że mam własną. To To... poczekajmy na nich. Mhm, to ja w tym czasie odłożę, póki pamiętam. I wstaję i... Myślisz, że Mateusz się właśnie oświadcza Wendy? To wiesz, tak na bok i wsiała. Nie chciałbym, żebyśmy mnie słuchali. Może Wendy ma jakiś romans mają. Wendy ma Mikołaja. A Mateusz zna się z nią 3 dni. W sensie... W sumie Mateusz wygląda na takiego typa. I właśnie mnie to martwi. Wendy nie jest w tym typie, która by tak szybko zmieniała. Nie, raczej myślę, że rozmawiają o tym glutowatym czymś pewnie. Cholera w sumie wie. Nie wiem, skoro chcieli chwilę prywatności, to niech ją mają. Mnie to tam średnio w sumie obchodzi. Byleby nie planowali nas zabić za naszymi plecami. I Czemu mieliby to robić? wstaję i odnoszę ten pistolet do szuflady na holu i go tam wkładam. To się dzieje z tą Salwej. Czasem lubię sobie rzucić takim żartem. Wracając do Wendy oraz Mateusza. Druga rzecz, czy masz jeszcze konto w banku? No, Świetnie, muszę opłacić moje zakupy. Oczywiście oddam ci wszystko w gotówce, ale nie mam nic na koncie i nie mogę go używać, bo policja i prywatni detektywi są na moim tropie. Wendy, ja też nic nie mam na koncie. Nie masz nieprawdziwego konta? No mam konto. A PayPal? Nie mam PayPala. Nie ufam temu. Okej, sama się tym zajmę. Dobra, i jest jeszcze jedna rzecz, która dosyć dawno nie była poruszana, ale inkwizycja. mhm. Była jedna kobieta, bardzo nie spotkałam jej w sumie, ale Tak. No dobra, co to nie wiem, z matka Nikity, siostra, kochanka. pracownica. No kurwa, blisko było. Tak, ale to na razie musi zostać między nami. Nikita miał ją zabić i chyba to zrobił, ale nie wiem, bo nic mi nie powiedział. Ale pewnie to zrobił. Czy zrobił, czy nie zrobił? Wiem jedno. Możemy się tego dowiedzieć na następnej części. Na razie przerwa. Do usłyszenia.